Cześć, witam Was Energik w kolejnym Flashu. Mamy 27 marca, 2 dni temu zmienialiśmy zegarki na czas letni. Kilka lat temu w ogóle chyba słyszałem o jakiejś takiej wiosce w Polsce czy mieście, które odmówiło zmiany na czas letni i oni żyli według starego czasu. Ogólnie chyba miał być taki projekt Unii Europejskiej, żeby skasować w ogóle tą zmianę czasu, ale okazało się, że to gdzieś tam nie wiadomo, co się z tym stało i czas nadal zmieniamy. W każdym razie upierdliwe, bo oczywiście wiele urządzeń zmienia sobie samodzielnie czas i to jest spoko, ale na przykład na mikrofalówce albo na piekarniku trzeba jednak ten czas zmieniać. W każdym razie śpimy krócej, jak to się mówi. Pokazano kolejny trailer Star Wars Jedi Survivor, który pokazuje, w zasadzie to jest fragmenty gameplayu, widać, że przynajmniej z trailera oczywiście, akcje będą mega epickie, na pewno bardziej epickie niż w Fallen Order. I powiem szczerze, że ja to jestem ogólnie zajarany tą grą. Brakowało mi w którymś momencie gier singlowych z gatunku Gwiezdne Wojny. EA próbowało tam te Battlefronty, Squadrons, ale to było takie... nie było to dobre, powiem Wam. Nie było to dobre. A widać, że jest potrzeba gier singlowych z Gwiezdnych Wojen, jeszcze dodatkowo osadzonych w tych starych, klasycznych Gwiezdnych Wojnach 4-6, także jak najbardziej dla mnie. I EA według mnie, można mówić co się chce o EA, ale według mnie podjęło dobrą decyzję. Fallen Order okazał się bardzo dobrą grą. No i teraz Jedi Survivor również się zapowiada na bardzo udany tytuł, właśnie w stylu takich lat 90., gier w stylu gier lat 90., ale to tylko pod tym kątem, że też dużo w tych gier wtedy singlowych wychodziło, także bardzo dużo takich tam, chociażby całą tą serię Jedi, tak, Outcast, Academy, Dark Forces, Jedi Knight. Także bardzo fajnie, że wyjdzie kolejny singlowy tytuł z Gwiezdnych Wojen. Mi to brakuje takich gier. Kiedyś to wychodziło, słuchajcie, w roku to kilka tytułów było z Gwiezdnych Wojen. Naprawdę można było w co grać, nie? A teraz raz na kilka lat, jak coś wychodzi, to jest wielkie święto. W każdym razie 28 kwietnia gra pokaże się na rynku. Ciekawa informacja odnośnie przeróbek gier, czy też odświeżeń, remake'ów. Jakaś grupa wzięła się za Deus Exa i próbuje go przenieść na Unreal Engine 5. Udostępniła pierwszy filmik. Wiele z tych przeróbek nie doczekało się nigdy końcowej wersji, to gdzieś tam utknęło w jakimś limbo i jakby nie poszło dalej. Pamiętam, że kilka dobrych lat temu miała być przeróbka Trespassera, też panie, co tam nie będzie, Unreal Engine, dinozaury, cuda niewidy, do dzisiaj to nie wyszło i chyba nie wyjdzie, bo autor już chyba też olał temat. W każdym razie fajnie to wygląda, tak naprawdę jak patrzę na ten gameplay Unreal Engine 5, to on się w sumie w ogóle nie różni od tego, co było wcześniej. Dlaczego? Bo w tym wypadku przeniesienie całej gry na nowy engine nie rozwiąże sprawy, bo gra wygląda po biednie i pusto. Deus Ex kilkanaście dobrych lat się temu pojawił i żeby ten remake miał sens, powinien być napakowany, lokacje powinny być napakowane asetami. To, że jest on na nowym Unrealu, jest lepsze oświetlenie, nie ratuje tej gry, ona nadal wygląda biednie. Oczywiście na pewno lepiej by się grało na Unreal Engine 5, ale powiedzmy sobie szczerze, patrząc na to, jak to wygląda, to według mnie szkoda czasu twórców, bo jeżeli to będzie wyglądało po prostu przeniesienie gry 1:1, ale tylko, że z przeniesieniem na inny język, na inny engine, to szkoda według mnie pary w to. Jakby poszli tak porządnie do tego, dopakowali asetami, to tak, to by miało sens, bo tak, to szkoda czasu waszego. Square Enix pochwalił się długością Final Fantasy XVI. Według twórców aktualnie przejście singlowej gry Final Fantasy XVI zajmie 35 godzin, a jeżeli chcemy, nie wiem, czy przejść całość,
godzin zajmie 70 i podobno, że to jest więcej niż Final Fantasy XV. Ja powiem szczerze, że nie pamiętam ile mi zajęło Final Fantasy XV, ale wydaje mi się, że dłużej grałem to niż 35 godzin. Aczkolwiek no nie wiem, nie jestem w stanie sobie tutaj tego... Znaczy ja ogólnie czekam. Ja jestem wielkim fanem Final Fantasy i od części 7 wszystkie singlowe finale przechodzę. Nawet ostatnio sobie odpaliłem 9 i mówię, może jakiś materiał zrobię, troszkę tam zacząłem grać, ale to na razie zobaczymy. W każdym razie, Final Fantasy jest absolutnie fantastyczną serią, aczkolwiek mam wrażenie, że ona troszkę ostatnimi czasy dostaje zadyszki. Brakuje jakiegoś świeżego podejścia. Jasne, 7 remake jest absolutnie fantastyczny, ale to tak naprawdę 15, system walki jak w 15, ostatnio wydany Crisis Core również system walki jak w 15, 16 też ma walkę jak w 15, potrzeba jakiejś świeżości, bo wiecie, branża idzie do przodu, a mam wrażenie, że troszkę ten Final Fantasy sobie siedzi w takiej własnej banieczce, nieczułe na to, co się dzieje dookoła i robi sobie giereczkę, tak? Tak czy tak, ja chętnie zagram. Nigdy nie odpuszczam singlowych finali i czekam, nie ukrywam, że czekam na nowego finala, aczkolwiek mam wrażenie, że troszkę jakby cały koncept Final Fantasy, bo nie chodzi o samą oprawę, bo oprawa na pewno będzie świetna, sam koncept to jest wszystko, jakby troszkę zaczyna być już archaiczne względem branży, która idzie do przodu, ale to jest takie moje zdanie, wiecie, które jest tylko moim zdaniem. Więc przydałoby się coś nowego, tak? No wszyscy idą, jakby starają się gdzieś tam te gry ulepszać, a mam wrażenie, że Final Fantasy zamknął się właśnie w takiej skorupce i trzepie cały czas to samo, nie? Od lat. No ale zobaczymy. Pokazano bardzo króciutki filmik z Hellblade'a 2. Ninja Theory chwali się fantastyczną mimiką, zastosowaniem technologii MetaHuman, która jest dostępna w Unreal Engine 5. No powiem Wam tak, no wygląda to super. No nie ukrywam, że wygląda to naprawdę mega fajnie i faktycznie jesteśmy, znaczy sama mimika, słuchajcie, te mięśnie twarzy tutaj, które się poruszają, no jest masakra. Oczywiście doczekaliśmy się, znaczy ciekawe, czy doczekamy się większej ilości gier, które będą silnik Unreal Engine 5 wykorzystywać w taki sposób. Ja liczę po cichu, że tam Gearsy 6 to pokorzą klasę wtedy. Natomiast no wygląda to fajnie, naprawdę fajnie. Ciekawe, ile studiów będzie chętne, żeby tą technologię wykorzystywać. Unreal Engine 5 jest potężnym silnikiem. Tu nie chodzi nawet o tą technologię MetaHuman, ale chociażby Nanites, która pozwala wykorzystywać w wysokiej jakości modele, no to jest naprawdę spory krok naprzód. Aczkolwiek tak jak się patrzy na te gry, które wychodzą w przyszłości, czy też są ich jakby premiery, no to niewiele gier korzysta tak naprawdę z tych wszystkich fantastycznych rzeczy, które oferuje Unreal. Znaczy nie korzysta z Unreal Engine 5, no od tego trzeba zacząć. Natomiast no, jest tutaj spory potencjał. Kolejna smutna wiadomość dla fanów, czy też posiadaczy PlayStation 5. Redfall został wycofany z produkcji na konsolę Sony. Podejrzewam, że Microsoft tutaj zagrywa troszkę tak, odgryza się może przez to, że Sony rzuca im kłody pod nogi w kwestii przejęcia Activision Blizzard i sobie postanowił, że skoro tak, to Redfall na PlayStation 5 nie wyjdzie i co nam zrobicie? W zeszłym tygodniu mogliście oglądać mój mały taki krótki filmik na temat moich pierwszych wrażeń Redfall. W komentarzach posypały się tam komentarze tak naprawdę, czy tam opinie się posypały, że oprawa nie wygląda za dobrze. Znaczy powiedzmy sobie szczerze, Arkane nigdy nie był w kwestii oprawy prymasem. Tutaj raczej trzeba liczyć to, że dowiezie dobra historia i to Arkane zawsze potrafiło dowieść. Nie skupiali się nigdy na oprawie, ale właśnie na tej historii, chociażby Deathloop też nie miał jakiejś super ekstra oprawy, ale fabuła, historia była świetna, więc ja myślę, że tutaj będzie podobnie. Natomiast czy PlayStation ma się smucić, tak? Znaczy, to zależy od tego, czy jesteście fanami gier Arkane, czy nie, bo jeżeli jesteście, no to pewnie jest to spory cios, tak? Ale jeżeli macie to gdzieś, to przejdzie to całkowicie niezauważone. Natomiast no,
Zobaczymy. Ja czekam na to Redfall, bo podobało mi się to, jak się grał w singlu. Miało to ręce i nogi, natomiast no, tak jak w sumie zauważyliście, oprawa nie jest wydaje się, że nie jest next-genowa, może tak. Natomiast nie jest ona zła. Jest tam kilka fajnych motywów w samej grze, które myślę warto zobaczyć, no ale zobaczymy, co z tego będzie. Na razie czekamy, aż Redfall pojawi się 2 maja, premiera jest a propos. Przypominam, że to największa gra od studia Arkane i pierwsza z otwartym światem. Ciekawa informacja od Ubisoftu, pochwalili się filmem, że Ubisoft zaprzęga sztuczną inteligencję do pisania dialogów NPC-ów w ich grach. Ja to myślałem, że od lat te dialogi NPC-ów Ubisoft używa sztucznej inteligencji, im pisze. W każdym razie dopiero zaczynają. To coś się powiem. No i wytworzyła się ciekawa dyskusja. Z jednej strony ludzie mówią, że no to spoko, no to trochę zejdzie wam pracy, nie? No ale z drugiej strony no chciałbyś kupować grę, która jest autorstwa ludzi, tak? Którzy biorą za to pieniądze i ty te pieniądze tak naprawdę z własnej kieszeni tym ludziom płacisz. A jeżeli robi je sztuczna inteligencja, część roboty, no to albo niech te gry będą tańsze, albo niech będą płacone przez sztuczną inteligencję. No trochę takie, ja uważam, że Ubisoft ostatnimi czasy ma bardzo złą pasę i decyzje, które podejmuje, są mega złe. Przypominam, że chociaż widać, że Ubisoft siedzi w tych nowinkach technologicznych, przypominam o słynnym NFT do Ghost Recon Breakpoint, gdzie ludzie wydali kasę na jakieś gacie za $5000, a potem Ubisoft zamknął i na razie. W każdym razie mam wrażenie, że Ubisoft podejmuje bardzo jakieś... Znaczy, nawet gdyby chciał użyć tego, to ja bym się tym nie chwalił, bo to jest wiadomo, że to wzbudzi kontrowersje. To nie jest jakaś informacja, która oni nie wiedzieli. Ja podejrzewam, że oni spokojnie wiedzieli, że to wzbudzi kontrowersje. I powiem wam, że ostatnio patrząc na ruchy Ubisoftu, ja mam takie wrażenie, że Yves Guillemot dąży do tego, żeby ceny za akcje Ubisoftu spadły i ktoś po prostu od niego ten Ubisoft wykupił. Nie wiem, Tencent czy jakaś inna firma. Yves Guillemot by zarobił kilkadziesiąt albo może i kilkaset milionów dolarów i powiedział: nara, rób ta se z tym Ubisoftem co chce ta, a ja idę sobie w Bieszczady i zamieszkam w Bieszczadach. Takie mam wrażenie, że te wszystkie ruchy, które Ubisoft podejmuje, są tylko po to, żeby obniżyć wartość spółki czy tam korporacji Ubisoft, żeby łatwiej ją było kupić. Nie wiem, czy macie takie wrażenie, natomiast Ubisoft ostatnio podejmuje koszmarne te decyzje, koszmarne. I nie da się ukryć, że stwierdzenie, że nie chce nam się robić, dlatego sztuczna inteligencja ogarnie to za nas, no to jest już takim naprawdę złym pomysłem, żeby się tym chwalić, może tak. Także ciężka sprawa. Mój komentarz na temat Resident Evil 4 Remake i spolszczenia. Zamieściłem informację w recenzji, że prawdopodobnie Capcomowi zmięknie rura i zacznie pracować nad spolszczeniem. Okazało się, że jest to plotka, na którą gdzieś trafiłem, nie pamiętam gdzie, chyba na Facebooku. Podejrzewam, że chodziło to o spolszczenie fanowskie, tylko strona była po angielsku i oni chyba źle to przetłumaczyli lub źle zrozumieli kwestię tego, że tłumaczy to jakaś grupa moderska. I na tą chwilę wiadomo, że polskie tłumaczenie oficjalne od Capcomu nie powstanie, natomiast będzie tłumaczenie fanowskie. Zaraz. Także wracając do tłumaczenia, ja mam wrażenie, że najwięcej krzyczą na temat polskiego tłumaczenia ci, co równocześnie poprawiają mnie, że źle mówię po angielsku. Znaczy powiem wam tak, angielski dzisiaj jest ogólnie chyba tak szeroko stosowany, że darcie japy o to, że nie ma polskiego spolszczenia w grze, w której dialogów jest tyle, co kot napłakał i nie jest on napisany angielskim, że nie wiem, to nie jest fizyka kwantowa, tam są dialogi takie, że nawet znając szczątkowy angielski wiesz, o co chodzi, jest trochę słabe, nie? Z drugiej jednak strony rozumiem graczy, którzy
tą japę drą, bo tak naprawdę mamy tłumaczenie na przykład rosyjskie, które jest według mnie na miejscu Capcomu w aktualnej sytuacji ja bym w ogóle bojkotował rosyjski language, a jednak jest on dostępny i wiele innych języków, ale oczywiście polskiego nie ma. Także rozumiem rozczarowanie graczy i Capcom chyba w Village już nie było polskiej translacji. Zwłaszcza, że wiecie, to też jest tak, że to tłumaczenie, tam naprawdę tych dialogów nie ma za wiele i tych nawet notatek nie ma za wiele, więc podejrzewam, że gdyby przysiedli albo dali jakiemuś tłumaczowi, to pewnie w ciągu 2-3 dni by tą grę przetłumaczył, a jednak nie. Smutne jest to, że Capcom tak podchodzi do polskich graczy i na pewno nie przysporzy to im zbyt wielu fanów, no ale z drugiej strony angielski jest jakby tak rozpowszechniony, że rozumiem, jakby ta gra była po chińsku, tak, i nie było polskiego, no to okej. No ale angielski, słabo, nie wiem jak stoi nauka języka angielskiego w Polsce, ale podejrzewam, że mnóstwo ludzi go zna. Jasne, fajniej grać po polsku, gdzie sobie czytasz dialogi, tak, jest ok. W każdym razie, ci co posiadają Resident Evil 4 Remake na PC-cie za darmo będą mogli ściągnąć sobie fanowskie tłumaczenie. Również to fanowskie tłumaczenie można by do Capcomu podesłać, powiedzieć, patrz, mamy już, zróbcie oficjalnie, tam wiem, przykonwertujcie to na konsolę, dajcie patcha i macie tłumaczenie, nie? Za darmo zrobione. Też by mogli tak zrobić, nie? Zobaczymy. Ale jeżeli już jesteśmy przy Resident Evil 4, to okazuje się, że 4 Remake jest aktualnie najbardziej popularną grą ze wszystkich części Resident Evil. Na Steamie niesamowita popularność. Ja ostatnio sobie robiłem research na temat Residenta, całej serii i okazuje się, że najlepiej sprzedającym się Residentem jest Resident Evil 5. Oczywiście są to dane z VGS Charts, która bardzo często nie ma w swoich tych liczbowych odnośnikach wersji cyfrowych, ale nawet gdyby tam były jakieś różnice pomiędzy pierwszym miejscem a drugim, to ta różnica jest na tyle duża, że raczej by to na nic nie wpłynęło. W każdym razie Resident Evil 5 jest najbardziej popularnym Residentem ever. Na 6. miejscu jest Resident Evil 6, taka mała ciekawostka. No i teraz zobaczymy jak rozwinie się Resident Evil 4 Remake. Widać, że gracze mocno czekali, bardzo fajnie to wyszło, bardzo pozytywne recenzje. Moją recenzję możecie obejrzeć na kanale i ja też uważam, że gra wyszła naprawdę spoko. Kolejna ciekawostka, nie wiem jakie używacie przeglądarki, ja używam Opery GX, to jest opera dla graczy, ale to już tam, że dla graczy to już tam... Okej. W każdym razie, Opera, używam jej od lat, wcześniej używałem Maxtona, który w którymś momencie przestał domagać, nie wiem czy Maxton jeszcze żyje, teraz używam Opery, nie używałem, sporadycznie tam Chroma, ewentualnie Firefoxa, ale ogólnie używam Opery i wspominam o tym dlatego, że Opera jest pierwszą przeglądarką, która zaimplementowała ChatGPT. Jest on dostępny z bocznego paska. W ogóle ten boczny pasek, nie wiem czy w innych przeglądarkach też to jest, ale to jest boczny pasek w Opera GX, to jest po prostu miód. Mam tu dostęp do WhatsAppa, Instagrama, TikToka, Twittera, Discorda i między innymi teraz właśnie do ChatGPT. Nie muszę wchodzić na stronę, odpalać jakiejś aplikacji, tylko mam to w bocznym pasku, klikam i od razu mi się odpala. I ChatGPT również działa na tej zasadzie, że klikam sobie ChatGPT i mogę sobie z klawiaturki zadać pytanie. Ale nie to jest najważniejsze, bo to wiadomo, ChatGPT, dodanie jakieś tam wtyczki, API i tak dalej. To co Opera wprowadziła jeszcze dodatkowo, to jest AI Prompts. Co to jest? Jest to taka funkcja, która jest na pasku adresu, która umożliwia nam kilka bardzo fajnych rzeczy. Przede wszystkim, jeżeli czytamy sobie jakiś artykuł i widzimy, że ten artykuł ma 20 stron, możemy poprosić sztuczną inteligencję o skrót. I wtedy w oknie czatu GPT dostaniemy skrót tego, o czym dany artykuł jest. Możemy poprosić go o główny sens całego artykułu, czyli jakby trzon powstania, czy tam sens całego artykułu. Chyba tak będzie to najlepiej. I wtedy dostaniemy główne jakby, to się nazywa to what's the main point, czyli jaki jest sens całego artykułu. Dostaniemy również, ChatGPT nam przygotuje takie nie streszczenie, tylko główny cel tego artykułu. Możemy poprosić o
stworzenie z danego artykułu tweeta i ostatnie, najwięcej przede mnie testowane, że możemy poprosić, żeby sztuczna inteligencja na podstawie treści artykułu wygenerowała nam mema. Oczywiście wszystko jest w formie tekstowej, bo wszystko to idzie przez ChatGPT. I powiem Wam tak, no fajne jest to, naprawdę fajne jest to i widać, że ta sztuczna inteligencja będzie coraz częściej implementowana w różnych aplikacjach. No widać, że Opera tutaj jest, nie wiem czy pierwszym, czy nie, ale wydaje mi się, kot mi miauczy, pierwszą przeglądarką, która to posiada i faktycznie to ma sens, tak? Bo wiecie, szczególnie artykuły na takich, już nie będę mówił na jakich portalach, wy już dobrze wiecie, nawet jeżeli chodzi o gierki, gdzie masz głośny ten temat, tak, wielkimi wchodzisz, a tam przez 5 stron lanie wody i na końcu okazuje się, że cały sens całego artykułu jest na samym końcu w ostatnim zdaniu, tak? Więc tutaj możemy to skrócić, dostać przy jednym kliku od razu dostaniemy właśnie to ostatnie zdanie, które nas najbardziej interesuje, dostaniemy informację. Także w mojej opinii spoko. Nie zachęcam jakoś specjalnie. No jeszcze jedna rzecz jest w Opera RTX. Otóż mamy tutaj bieda RTX-a. Jak wiecie, w nowych przeglądarkach ma być tak, że przy użyciu sztucznej inteligencji filmy będą podbijana, będzie ich jakość. No i Opera wprowadziła to zanim jeszcze Nvidia zaczęła o tym mówić i wprowadziła coś, co się nazywa RGX. I RGX jest wyostrzaniem filmu, czyli taka bieda RTX. Nie jest to jakiś specjalny filtr sztucznej inteligencji, tylko po prostu nakłada filtr Sharpen na film i faktycznie ten film wyostrza. Wygląda on trochę lepiej, nie ukrywam. Wygląda on trochę lepiej, ale powiedzmy sobie szczerze, no to nie jest jakby poprawianie obrazu na bazie sztucznej inteligencji. Także mniej więcej tak to działa. Poczekajcie, kota wypuszczę, bo zaraz mu łeb urwę. No w każdym razie, jeżeli chcecie sobie sprawdzić, to w Opera GX jest to w wersji beta, także trzeba tam zaznaczyć wersję beta, że chcecie rozwojową wersję i wtedy dostaniecie dostęp do ChatGPT i oczywiście iPrompts. I oni jeszcze dali coś innego, poczekajcie, ja zaraz sprawdzę, tylko ja tego nie sprawdzałem, bo nie wiedziałem. ChatSonic. Co to jest ChatSonic? Nie wiem, to jest też jakaś sztuczna inteligencja chyba. To jest jakaś alternatywa dla ChatGPT. I działa chyba na takiej samej zasadzie, tylko że jeszcze generuje obrazki z tego co widzę. Nie testowałem tego, więc się na ten temat nie wypowiem, natomiast myślę, że sprawdzę jak to działa. I również to jest dostępne bezpośrednio w Operze. Może nawet lepsze niż ChatGPT, no nie wiem. Na pewno ChatGPT jest bardziej popularny. Poczekajcie, no tak, trzeba się zalogować. To nie teraz, ok. No i ostatnia informacja, ciekawa dosyć muszę przyznać, to, że kanał Linus Tech Tips w ostatnich dniach został zhakowany. Ponad 15 milionów subskrypcji i został zhakowany przez hakerów, nie wiem, musieli przejąć hasło, zaczęli wrzucać jakiś scam na temat kryptowalut, natomiast no ciekawe jest to, że został taki duży kanał zhakowany. I powiem Wam, że ogólnie cały ten proceder hakowania tych kont już od dawna się dzieje i sam bym się na to złapał, gdyby nie pewna historia, którą opowiedział mi pewien Rusek, jak byłem w Chinach, gdzie właśnie wspomniał, to był początek, bo powiem Wam jak to działa, jeżeli nie siedzicie na YouTubie, to pewnie nie wiecie. Otóż dostał on ofertę od jakiejś firmy, żeby coś tam zareklamować w jakichś dobrych pieniądzach i czekajcie, tylko się zaloguję. I ten ktoś mu wysłał oczywiście, że chyba o grę chodziło. I on mówi, to musisz się zapoznać, tutaj wysyłamy Ci demo, zapoznaj się, oczywiście demo było wysłane jakiś exec i on to odpalił, przejęli mu wszystkie hasła, zmienili hasła i jakby konto zostało zhakowane i przejęte. I powiem Wam, że sam bym się na to złapał, bo kilka dni później, jak wróciłem do Polski, dostałem podobne oferty. I tych ofert dostaję do dzisiaj. Hakerzy są widocznie niezbyt rozgarnięci, bo nadal myślą, że to działa i ludzie się na to łapią. I na przykład, żeby nie posłużę się przykładem, 25 marzec, 2 dni temu dostałem od SteelSeries. No i tak sobie patrzysz, nie? SteelSeries, spoko, nie? I też jest dokładnie ta sama
ta sama informacja, że chcą promować swoje produkty, no i się pytają, czy chciałbyś się do tego tutaj odnieść jakoś, czy chciałbyś, dobre pieniądze za to dają, no ale kiedy patrzysz, kto wysłał tego maila, no to masz steelseries@kakao.com. Najwięcej tych maili przychodzi z domeny czyli z Czech. Ja już sobie zablokowałem całkowicie domenę że to od razu do spamu leci, albo nawet nie przyjmuję tych maili. W każdym razie tych maili ja dostawałem dziennie kilka od różnych firm. To SteelSeries, to tam panie, od Pepsi dostawałem, od Intela, od Nvidii i zawsze była na przykład Nvidia company.czy, nie? No i w każdym razie, jeżeli wyślecie, że jesteście zainteresowani, oni wam przyślą plik, no jeżeli ten plik klikniecie, no to niestety. No proszę, dzisiaj, wczoraj, od VPN-u, NordVPN, dokładnie ten sam mail, tak? Muszę kolejną tutaj domenę zblokować. NordVPN Manager do mnie napisał, helenroberts@atlas.sk, czyli SK to jest, co to jest? Słowacja? Co to jest SK? Chyba tak. W każdym razie tak to mniej więcej działa, także uważajcie na to, bo bardzo łatwo stracić konto. Natomiast co się stanie, jeżeli tak jak na przykład Linusowi zhakowali? YouTube ma backup. To nie jest tak, że jeżeli wam skasuje wszystkie filmy, to już jest kaplica, bo YouTube ma backup i potrafi te konta odzyskać. No jest to dosyć, powiedzmy, problematyczne. Dlatego dobrze być w jakiejś grupie MCN-owej, czyli tak jak ja na przykład jestem w LiveTube, czy tam Video Brothers, jakikolwiek, bo oni mają dostęp, czy tam kontakt bezpośredni z osobami, które pracują w YouTubie. Tam na Polskę, nie wiem, chyba jedna osoba kiedyś była, ale mają. I są w stanie to odkręcić. Jeżeli jesteś zdany sam na siebie, może być ciężko, albo ten cały proces może trwać bardzo, bardzo długo, natomiast tak są w stanie, to jakby bronią przed tym, tak, przed taką sytuacją, ale trzeba pamiętać, że takie sytuacje niestety się zdarzają. Dobra. Co nowego u mnie w tym tygodniu? Nic nowego u mnie, bo w ostatnim tygodniu wrzuciłem w 5 dni 6 filmów, także powiem wam, że w niedzielę po prostu byłem tak wypluty, że siedziałem tylko i kończyłem oglądać Chłopaków z baraków. Także co nowego u mnie? Na razie nic, na razie spokój. Pokończyłem wszystko, gram sobie teraz w Splinter Cell Conviction, będę robił jakiś pewnie materiał, zobaczymy. W tym tygodniu co planuję? Na pewno będzie duży materiał Retro Story, który mam już napisany, mam już zgrane gameplaye, jeszcze muszę to tylko nagrać i zmontować. Ja już się powiem, od dłuższego czasu zastanawiam, czy nie podjąć jakiegoś montażysty, bo ja nie wyrabiam z tym wszystkim. Znaczy jestem w stanie, ale zajmuje mi to tyle czasu, że nie mam czasu na inne rzeczy, także przydałby mi się jakiś montażysta, który by to ogarniał za mnie oczywiście, żeby to dobrze było też zmontowane, wiadomo. W każdym razie będzie duży materiał Retro Story. Planujemy w tym tygodniu nagrać kolejny odcinek podcastu. Już z Bartkiem jesteśmy ustawieni, on tam jeszcze kończy jedną grę i będziemy robić kolejny, według mnie ciekawy temat. Myślę, że wam się też spodoba. Także mam nadzieję, że w tym tygodniu sobie ten podcast wleci. Czy jeszcze coś planuję w tym tygodniu? Chyba, wiecie co? Chyba nie. Chyba ten Retro Story podcast i będzie starczy. Muszę trochę odpocząć. W zeszłym tygodniu za bardzo dałem po garach i trochę potem to odczułem, więc w tym tygodniu na spokojnie. Ewentualnie coś tam jeszcze może się urodzi, bo to też jest tak, że mówię, że nie będzie, ale coś tam wpada i nagle coś szybko robię i wrzucam. Wiem co jeszcze, przepraszam. Jeszcze mam jeden film, w tym tygodniu będę nagrywał. Druga część filmów o kolekcjonerstwie. Tak jak wspominałem na początek, PlayStation 2, czyli to będzie raczej pogadajmy, no pewnie też takie godzinne albo i nawet więcej, gdzie pogadamy sobie o kolekcjonowaniu gier na PlayStation 2, pokażę wam trochę białych kruków, poopowiadam na co zwracać uwagę i tak dalej, i tak dalej. Tak trochę jak był ten pierwszy odcinek, tylko mniej już takiej suchej wiedzy, a więcej jakby już związanych z samymi
informacji związanych z samymi grami. Także chciałbym to w tym tygodniu nagrać i mam nadzieję, że mi się to uda. Mam jeszcze jeden projekt, ale to na razie nie mówię. Ostatnio seria Odpały całkowicie gdzieś zniknęła, ale ostatnio na coś trafiłem w moich czeluściach moich szafeczek i myślę, że będzie tutaj też jakieś Odpały nowe się pojawią. To raczej taka seria, wiecie, raz na kilka miesięcy wrzucam coś i mam tutaj fajny pomysł, żeby coś z tego jeszcze zrobić. Ale to na razie nie mówię, nic nie wiem, czy to w tym tygodniu. Jak będzie mi się chciało, to w tym tygodniu. No, dobra, to tyle w takim razie. W tym tygodniu, czy to tyle na tym? Patrzę jeszcze, nie, wszystko co chciałem mówić. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.